Pasją do biologii zarazili mnie moi rodzice. Oboje byli specjalistami od taksonomii pająków, od arachnologami i miałem od wczesnego dzieciństwa kontakt ze zwierzętami. Najbardziej interesowało, pasjonowało mnie hodowla egzotycznych zwierząt, zwłaszcza jaszczurek i węży. Pod koniec liceum zacząłem uczęszczać na wykłady w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk imienia Marcelego Nęckiego i to dalej się rozwinęło. Już na pierwszym roku studiów zacząłem odbywać wolontariat w tym instytucie, w pracowni profesora Leszka Kaczmarka, gdzie miałem kontakt z bardzo dobrymi naukowcami, mogłem się dużo nauczyć, rozwinąć techniki, warsztat, poznać jak się funkcjonuje w laboratorium, jak się dokonuje pierwsze eksperymenty, to było fascynujące. Właściwie przez cały okres studiów, przez 5 lat przychodziłem codziennie do pracowni Leszka Kaczmarka i robiłem własne eksperymenty. Dzięki temu uzyskałem dość solidny warsztat i pod koniec studiów aplikowałem do Instytutu Maxa Plancka w Dreźnie na doktorat. Udało mi się dostać do bardzo dobrego laboratorium kierowanego przez dyrektora tego instytutu, profesora Kaja Simonsa, i to był kolejny etap bardzo ważny w moim rozwoju. Kai Simons był bardzo dobrym mentorem, bardzo dużo się nauczyłem i właściwie to była jego decyzja, że ja będę pracować na drożdżach. Drożdże są bardzo ciekawe, ponieważ jest to modelowy organizm, bardzo prosty i bardzo szybki do prowadzenia eksperymentów. Jeżeli chcemy dokonać usunięcia jakiegoś genu w myślim modelu badawczym, to zajmuje 2 lata pracy i bardzo dużo kosztuje. W przypadku drożdży jesteśmy w stanie zamówić taką szczep drożdży z usuniętym genem i dostajemy go w przeciągu 2 dni, w związku z czym te badania są naprawdę bardzo szybkie. Po obronie doktoratu zdecydowałem się, że chcę wyjechać do Stanów Zjednoczonych, poznać kulturę amerykańską, poznać sposób, w jaki się pracuje, w jaki się prowadzi naukę w Stanach. Dla mnie wyjazd do Stanów na postdoka był też kolejnym etapem edukacji, szansą na lepsze poznanie, zrozumienie i umiejętność poruszania się w środowisku. Aplikowałem do 4 laboratoriów, które mi się wydawały tematycznie bardzo ciekawe i też wiodące w Stanach. Udało mi się dostać do pracowni profesora Joshua Sainz, który jest wybitną postacią w neurobiologii. I zdecydowałem się pracować na synapsach nerwowo-mięśniowych. Jest to taki model synaps, w którym neurony motoryczne wysyłają długą wypustkę aksonalną, łączą się z włóknami mięśni szkieletowych i tworzą tą synapsę nerwowo-mięśniową. Dzięki tej synapsie sygnały z neuronów motorycznych są przekazywane na mięśnie szkieletowe, co inicjuje skurcz mięśni. Dzięki temu możemy się poruszać, mogę kontrolować swoje ruchy, a w ten sposób informacja z mózgu przepływa do mięśni. Przyjeżdżając do tego laboratorium na Harvardzie, aplikowałem o 2 stypendia międzynarodowe. Jedno to jest EMBO, a drugie to jest Human Frontier Science Program i udało mi się uzyskać oba stypendia. Niestety ich procedury nie pozwalają na utrzymanie oba, więc musiałem wybierać. Zostałem na Human Frontier Science Program. Jest to dość prestiżowy, międzynarodowy program, międzynarodowe granty, które wymuszają wręcz w swojej strukturze zmianę tematyki badawczej oraz zmianę lokalizacji. Także organizacja ta stawia na multidyscyplinarność i wymusza zmiany w kierunkach badawczych prowadzonych eksperymentów. W tym okresie tak zwanego stażu poddoktorskiego miałem możliwość nauczenia się pracy z hodowanymi komórkami mięśniowymi, a przeniesienia mojej wiedzy z biologii komórki na poziom właśnie taki wyższy, mięśni szkieletowych, również badań in vivo na samej synapsie nerwowo-mięśniowej w modelu mysim. Zdecydowałem się wrócić do Polski, a wygrałem konkurs na kierownika pracowni w Instytucie Biologii Doświadczalnej i założyłem swój własny zespół. Pracownia nazywała się synaptogenezy, czyli badania procesów regulujących powstawanie synaps. Prowadziliśmy badania zarówno na hodowanych komórkach mięśniowych, które w specyficzny sposób są stymulowane, żeby wytworzyły własną część tej synapsy, czyli połowę tej synapsy, maszynerię postsynaptyczną.
Prowadziliśmy również badania in vivo na samych tkankach, badając zarówno funkcję wybranych genów, jak i lokalizację białek na synapsie. Pomimo dekad badań nad synapsami nerwowo-mięśniowymi, bardzo mało wiemy, a praktycznie nie rozumiemy tego procesu, jak ten skomplikowany kształt synaps nerwowo-mięśniowy jest tworzony. Nas to interesowało po części również dlatego, że zaburzenia w kształcie morfologii tych synaps są obserwowane w wielu schorzeniach nerwowo-mięśniowych dotykających ludzi, na które obecnie nie ma lekarstwa. Interesowało nas, czy białka, które obserwujemy, czy czynniki, które regulują synapsy nerwowo-mięśniowe, są również zaangażowane w tworzenie synaps i połączeń neuronalnych w mózgu. Stąd pewna ścieżka badawcza w naszym laboratorium dotyczyła badania funkcji nowych genów, nowych białek w organizacji neuronów i mózgu. Okazało się, że mamy bardzo ciekawe wyniki. Znaleźliśmy nowe białko, które się nazywa angiomotyna. Należy do całej rodziny białek angiomotyn. I nasze wstępne wyniki uzyskane przez doktorantkę Katarzynę Rojek pokazały, że to białko reguluje morfologię neuronów. Neuron składa się z ciała komórki i wielu wypustek dendrytycznych, które stanowią taką antenę, na której komórka zbiera sygnały dotarczające z innych komórek neuronalnych oraz tej długiej wypustki zwanej aksonami. Nasze badania pokazały, że angiomotyna, którą się zainteresowaliśmy, reguluje rozwój drzewa dendrytycznego, czyli tej anteny, która jest bardzo ważna do zbierania sygnałów z innych komórek. Oczywiście to warunkuje funkcjonowanie całego mózgu i sieci neuronalnej w mózgu. W Instytucie Biologii Doświadczalnej byłem wybrany na 2 kadencje do Rady Naukowej Instytutu, dzięki czemu też mogłem się wiele nauczyć i wiele zaobserwować. Nasza praca, ta pierwsza publikacja dotycząca mózgu, dotycząca neuronów w mózgu, której pierwszym autorem współautorem byli Kasia Rojek i Joanna Krzemień, moje 2 doktorantki, które już się obroniły, została nagrodzona prestiżową nagrodą imienia Konarskiego. To jest nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego PTBUN oraz Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk za najlepszą publikację w danym roku, która przede wszystkim była robiona w Polsce, głównie robiona w Polsce. Mniej więcej rok temu przyniosłem laboratorium do PORT, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii w sieci badawczej Łukasiewicz, gdzie tu się prężnie rozwijamy. Prowadzimy bardzo podobną tematykę badawczą, czyli jest to kontynuacja naszych zainteresowań. PORT jest świetny, bo stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju i ma bardzo bogatą ofertę dla młodych, ambitnych pracowników naukowych. Możemy się pochwalić, że rekrutujemy pracowników z zagranicy i bardzo dobre osoby do nas aplikują i chcą tutaj pracować, założyć swoje laboratorium. Praca kierownika laboratorium w dużej mierze polega na konsultacjach z zespołem. Ja nie pracuję sam, ja pracuję razem z ludźmi. Wspólnie wymyślamy tematyki badawcze, projekty, kierunki rozwoju, planujemy eksperymenty, staramy się przygotować publikacje. Jest to ciągła praca z ludźmi, dzięki temu jest bardzo ciekawa. Moje przesłanie dla młodych naukowców było kultywować pasję do nauki, bo to jest najważniejsze. Tą pasję trzeba pielęgnować, dlatego że mamy dość dużo rzeczy trudnych w tej karierze, musimy zdobywać nowe stanowiska, musimy poświęcać temu czas. Nie należy się zniechęcać, należy, tak jak to się mówi, przejść na bramkę. Z drugiej strony wydaje mi się, że w tym zawodzie należy być odważnym. Jest dużo wyzwań, które musimy podejmować. Z mojej takiej refleksji i doświadczenia wydaje mi się, że Amerykanie, młodzież w Stanach Zjednoczonych jest dużo bardziej przygotowana do takiej konkurencyjności i podejmowania wyzwań. W Polsce, w mojej obserwacji, jest tak, że ludzie troszeczkę boją się podejmować wyzwania, mają taki zachowawczy charakter, a nauka jest pewnym wyzwaniem.